Za nami kolejny niezwykle owocny miesiąc w Instytucie Dialogu Dunaj. 1 października. Koncert w Domu Seniora z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Październik rozpoczęliśmy śpiewająco od wizyty w Domu Seniora Chemik z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Seniorzy mieli okazję posłuchać wielokulturowego koncertu, w którym wystąpili Aleksandra Staluszka, Andrzej Stasiu oraz nasza niezawodna grupa muzyczna. 1 października. Rozmowa z ekobabkami. Ponadto z tej samej okazji opublikowaliśmy krótkie wideo, które było owocem naszej wizyty u ekobabek w Piasecznie. Seniorki, które dobrze pamiętają czasy sprzed internetu czy telefonów komórkowych, opowiadały nam o swoim doświadczeniu nowoczesnych technologii oraz o tym, jak na przestrzeni lat technologia zmieniała codzienne życie ludzi. 2 października. Warsztat malarski. Jeden obraz, jedno pokolenie. Kolejnym artystycznym wydarzeniem był warsztat malarski Jeden obraz, jedno pokolenie, w czasie którego skupiliśmy się na temacie uzależnień. Powstały wyjątkowe prace, pełne inspirujących treści, które mamy zamiar wykorzystać przy edukowaniu młodzieży w tym trudnym i ważnym temacie. 8 października. Szkolenie medialne, pluralizm w mediach. W odpowiedzi na wyzwania rzucane nam przez globalizację, nowe sposoby komunikacji oraz nadmiar informacji, którego wszyscy doświadczamy, postanowiliśmy zorganizować szkolenie medialne skupione na temacie różnorodności. Udało nam się zgromadzić 7 wspaniałych prelegentów z 3 krajów – z Turcji, Białorusi i Polski. Dyskutowaliśmy m.in. o kwestii różnorodności w mediach, roli mediów w życiu publicznym oraz o działaniach antydyskryminacyjnych. 12 października. Wieczór turecki. Wielokulturowość w Ursusie. Dzięki uprzejmości Domu Kultury Portiernia gościliśmy w Ursusie z wieczorem tureckim, aby uchylić rąbka tajemnicy tego fascynującego kraju, będącego ojczyzną większości naszych wolontariuszy. Opowiadaliśmy o historii, zwyczajach i kulturze Turcji oraz przedstawialiśmy wyjątkową sztukę Ebru. Nie mogło też oczywiście zabraknąć tureckiej muzyki, pysznego jedzenia oraz niezawodnej tureckiej herbaty. 12 października. Warsztat. Technologiczne podejście do kwestii społecznych. 12 października wybraliśmy się do Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego, aby razem z licealistami zastanowić się, jak pomóc rozwiązać globalne problemy przy użyciu technologii. W czasie warsztatów młodzi z wielkim zaangażowaniem i kreatywnością tworzyli aplikacje mobilne, mogące w jakiś sposób przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konkurs plastyczny. Powiedz tak zdrowemu życiu. W celu promowania zdrowego trybu życia nasza Platforma Sportu i Zdrowia zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów liceum zatytułowany Powiedz tak zdrowemu życiu. Powstały piękne i wartościowe prace, które mamy nadzieję wykorzystać do celów edukacyjnych. Nagrodziliśmy wszystkich uczestników, a 4 najlepsze prace zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi. 21 października. Warsztat. Jak współdziałać w wielokulturowym środowisku. Kolejną inicjatywą skierowaną do młodzieży były warsztaty pod tytułem Jak współdziałać w wielokulturowym środowisku, które zorganizowaliśmy w warszawskim Liceum Stevensona. Uczestnicy mieli okazję zastanowić nad trudnościami, jak i korzyściami płynącymi z pracy z osobami z innych kultur i środowisk oraz doświadczyć tego w różnych ćwiczeniach i aktywnościach. 22 października. Akademia Praw Człowieka. Bycie uchodźcą w kryzysie humanitarnym. W ostatnich miesiącach Polska doświadcza 2 wielkich wyzwań migracyjnych. Na granicy z Białorusią oraz w związku z inwazją rosyjską w Ukrainie. Dlatego w 3. edycji Akademii Praw Człowieka postanowiliśmy zająć się kwestią, co to znaczy być uchodźcą w kryzysie humanitarnym. Gościliśmy niezwykłych prelegentów z takich organizacji jak Centrum Wielokulturowe, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Dom Otwarty czy Klub Inteligencji Katolickiej, które z wielkim poświęceniem działają na rzecz uchodźców, a z których wiedzy i doświadczenia mogliśmy w czasie tego wydarzenia czerpać. 23 października. Wspólne sadzenie drzew w Ursusie. Po raz kolejny wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ursus mieliśmy okazję działać dla dobra naszej planety. Wszyscy wiemy, jak ważne dla kwestii ekologicznych są płuca naszej planety – drzewa. Dlatego tym razem nasza współpraca zaowocowała posadzeniem 60 drzew w Ursusie przy ulicy Zaczarowanej Dorożki. 26 października. International Roundtable. #NoBarriers to Equality.
Przedstawiciele naszego instytutu wzięli również udział w wyjątkowym, międzynarodowym spotkaniu online, na którym dyskutowano na temat migrantów. W jego trakcie skupiliśmy się na temacie uchodźców z Ukrainy i rozmawialiśmy m.in. o kwestiach tak palących, jak równości w traktowaniu, integracja społeczna, wsparcie prawne dla migrantów czy kwestia ich zatrudnienia. Mieliśmy też okazję podzielić się doświadczeniami naszych wolontariuszy z Turcji, którzy mieszkają teraz w Polsce. 29 października. Warsztat malarski. Zmieniaj świat przez malowanie. Ten miesiąc zakończyliśmy kolejnym warsztatem malarskim zatytułowanym Zmieniaj świat poprzez malowanie, gdzie skupialiśmy się na kwestii różnorodności i jedności. Mamy nadzieję, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do budowania jedności, lokalnie zmieniając nasz świat na lepsze. Październik okazał się być dla nas niezwykle udanym czasem, w którym z Waszą pomocą zdołaliśmy bardzo wiele zdziałać. Jednak na tym się nie zatrzymujemy. W listopadzie czekają na nas kolejne inicjatywy, na których nie może Was zabraknąć. Dlatego zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia!